Wspierają mnie dwaj synowie. Ja oprzątam sam, brat jest bardziej z tatą od pola. Jedna zgrana drużyna, tak naprawdę gramy do jednej bramki. Mieliśmy 160 krów dojnych, a doiliśmy na hali 2x4. Rano, wieczorem gdzieś około 4 godzin. Wstawiliśmy roboty udojowe. Mogliśmy w tym roku sobie pozwolić na wyjazd z żoną. 50 stół trzeba uderzyć. Nie wiadomo, za co się brać. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was do miejscowości Dojutrów. Jesteśmy w Wielkopolsce i odwiedzamy przepiękne gospodarstwo rodziny Frontczaków. Są z nami pan Roman oraz jego synowie Wojtek i Kamil. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to jeszcze chciałbym Was zachęcić, żeby subskrybować kanał. Klikajcie także dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego nowego materiału. Panie Romanie, od Pana zacznę. Od gospodarstwa, jak to tutaj wyglądało na przestrzeni lat, bo na pewno się mocno rozwinęło do tego, co jest dzisiaj. Witam wszystkich serdecznie. Oczywiście nasze gospodarstwo myślę, że się rozwinęło tak jak i wiele innych gospodarstw. Nasze gospodarstwo zaczynaliśmy od 12 hektarów ziemi, od 8 krów. W roku 2000 powstała pierwsza obora na 50 krów, hala udojowa 2x4. Później po następnych kilka latach powstała druga obora. W 2015 roku powstała trzecia obora. No i w chwili obecnej utrzymujemy 180 krów dojnych. W sumie całość z młodzieżą mamy ponad 300 sztuk. Od 3 miesięcy chciałbym wspomnieć, mamy zamontowane roboty, ponieważ po wybudowaniu ostatniej obory stanęliśmy przed takim dylematem, czy karuzela, czy szybkie wyjście. To rozmyślanie trwało około 2 lat i dzięki Bogu, że zastanawialiśmy się te 2 lata, doszliśmy do tego tematu, że są w tej chwili roboty. No i z tego tytułu też jesteśmy troszeczkę zadowoleni. Zaplecze paszy objętościowe mamy wystarczająco. Dokupujemy na chwilę obecną słomę i dokupujemy na chwilę obecną zboże. To tu było kilka takich skoków kwantowych, można powiedzieć, w rozwoju tego gospodarstwa. Teraz na pewno tutaj pomagali synowie w tym, żeby takie decyzje, a nie inne podjąć. Tak, oczywiście już od kilku lat wspierają mnie dwaj synowie, gdzie podejmuję decyzję, siadamy przy stole razem, zastanawiamy się, jaką decyzję podjąć, w jakim kierunku iść. Także idziemy w kierunku innowacyjności, skupiamy się na tym, żeby produkować dużo, ale i zarazem tanio. 50 stół czasami trzeba uderzyć? Tak, 50. Oczywiście, jak to bywa z młodzieżą w gospodarstwie, mają swoje pomysły, ale nieraz te pomysły też nieraz trzeba ich zweryfikować i tak pan tu wspomniał, 50 stół trzeba uderzyć. Nie mogę narzekać, młodszy syn jest po szkole weterynaryjnej, także gdzieś ta weterynaria w gospodarstwie się przydaje. Starszy syn jest po szkole elektronicznej, co nie ukrywajmy, w dzisiejszym prowadzeniu prawdziwego, nowoczesnego gospodarstwa elektronika po prostu jest na pierwszym miejscu, nie ma co ukrywać. No dobra, panowie, to teraz przejdźmy do Was. Powiedzcie, jak Wy właśnie się dzielicie pracami na co dzień w gospodarstwie, jak to wygląda? Ja oprzątam sam, brat jest bardziej z tatą od pola. No samemu było mi to bardzo ciężko ogarnąć. No czasami to pół dnia się siedziało gdzieś tam w silosach. Czasochłonność, no wiadomo, tego czasu zawsze brakowało, bo to też wypadało trochę pomóc rodzicom. Teraz szybciej daje się pracować właśnie z taką, a nie inną maszyną. Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że w granicach 2, nawet 3 godzin dziennie można to sobie usprawnić dzięki samojazdowi. No dobra, Kamil, to teraz przejdę do Ciebie, czyli co, Ty tutaj produkcją roślinną bardziej się zajmujesz na co dzień? Dzielimy się obowiązkami w gospodarstwie, jednak mi bliżej było zawsze do uprawy w polu, do maszyn, obsługi. Także ja głównie od strony technicznej można powiedzieć. Niemniej jednak wymieniamy się często też naszymi zadaniami, tak, czy to brat wyjeżdża, ja się zajmuję żywieniem i całą obsługą. Natomiast kiedy ja wyjeżdżam, rodzice pomaga też brat, także to nie jest tak sztywno ustawione. Jedna zgrana drużyna, tak naprawdę gramy do jednej bramki, inaczej być nie może. Wiadomo, czasami trzeba przymknąć oko na jedno czy na drugie. Niemniej jednak, gdyby faktycznie było ta współpraca się nie układała, to dzisiaj nie funkcjonowalibyśmy tak, jak to wygląda, tak jak to jest, przedstawia się, no i byśmy się nie rozwijali, tak? No, wstawiliśmy roboty udojowe, za chwilę mamy dalsze pomysły na dalsze inwestycje, na coś
kolejnego, czy to samojezdny paszowóz, tak, czy to jałownik, czy cielętnik. No, dążymy do tego, żeby iść w nowoczesność. Ja muszę poruszyć temat parku maszyn. To tu też się pewnie w ostatnich latach dużo zmieniło. Tak naprawdę park maszynowy zaczęliśmy wymieniać od 2020 roku. Zaczęliśmy od zakupu beczkowozu. Do tej pory, znaczy do 2020 roku był to pomot 10 tysięcy litrów. Krowy, które chodzą po ruszczach, no, mamy po prostu nadmiar tej gnojowicy, trzeba było to sobie usprawnić. Zakupiliśmy beczkę Joskin 20 tysięcy litrów. Nie mieliśmy konia pociągowego, dlatego też trzeba było zakupić od razu do tego ciągnik. Wybór padł na Valtrę T254. Skupiliśmy się głównie na maszynach, które będą niezbędne do utrzymania i prowadzenia naszego gospodarstwa, tak? Czyli maszyny zielonkowe, maszyny uprawowe, maszyny siewniki, tak? Do zbioru zielonek, do zbioru kukurydzy na kiszonkę wynajmujemy usługę, ponieważ skupiamy się tylko na produkcji. Kombajn jest? Kombajna nie ma i raczej nie będzie. Też firma zewnętrzna. Zbóż obsiewamy około 12 hektarów, użytków zielonych mamy około 30. No i do tego dochodzi ponad 50 hektarów kukurydzy. Ale jest też Zetor jeszcze na stole paszowym. Tak jest, to chciałbym jeszcze wspomnieć, że mamy też 30, która jeszcze tak niedawno była zapięta tylko i wyłącznie przy opryskiwaczu, ale też niebawem będziemy mieli nowy opryskiwacz, który będzie funkcjonował elektronicznie, na GPS-ie, no gdzieś w innowacje idziemy. Chciałbym tylko dodać, tak syn powiedział, uważam, że takie gospodarstwa jak nasze 100 hektarów nie powinny inwestować w drogie maszyny, w tak zwany ciężki sprzęt, typu kombajny, sieczkarnia. Uważam, że tym się powinny zajmować wyspecjalizowane firmy, które świadczą usługi. Czyli po prostu pieniądza nie robicie na usługach na polu, tylko tutaj na tym, co dzieje się w oborze. Dokładnie. Przerabialiśmy troszeczkę takie tematy, zaczęliśmy gdzieś tam wchodzić w te większe maszyny. Okazało się, że trzeba było jechać w polu, niedopilnowane były cielności, niedopilnowane było sztuki, także uważam, nie da się czegoś zrobić, że trzeba rano wstać, albo idę i pokryję krowę, albo muszę wsiąść na kombajn i nasmarować go po to, żeby później w nim jechać. Także tak jak wspominałem, uważam, że tym się zajmują firmy i tak to powinno wyglądać. Zapytam o tą opłacalność teraz produkcji mleka. To znaczy w chwili obecnej mamy mleko na poziomie złoty 30, złoty 98, 7 netto, niecałe 2 zł. Czy to jest utrzymało? Uważam, że to jest taka cena minimum, gdzie pozwala przeżyć. Nie możemy powiedzieć, że nie stać nas na bieżące opłaty paszy, czy tam prądu, czy nawozów, ale to jest taka cena, gdzie na przykład jesteśmy w stanie przeżyć. Jakieś minimalne tam ruchy można zrobić, ale no nie ukrywajmy, po prostu przy takiej cenie mieliśmy jakieś pomysły na rozbudowę. Nie ukrywajmy, że przy takiej cenie po prostu te pomysły, dalszy rozwój, czy inwestowanie w dalszy rozwój gospodarstwa po prostu trzeba było ciąć. No bo przy takiej cenie, no to niestety trzeba to wszystko zweryfikować. Fajna cena była 2,30 czy 2,50. Owszem, to była cena, która pozwala bardzo szybko się rozwijać gospodarstwo. No, z perspektywy czasu, gdybyśmy mieli taką cenę, może by to było dobrze, ale czy byśmy się przyszłościowo w Polsce nie zalali mlekiem, no to też by trzeba było to wziąć pod uwagę. No właśnie, wy widzę, braliście pod uwagę na każdym etapie rozwoju gospodarstwa, że z kosztami się po prostu trzeba liczyć. Dokładnie, no też na przykład nie postawiliśmy obory za kilkanaście milionów złotych, tylko stopniowo żeśmy to rozsądnie. Gdybyśmy mieli zaplecze 200 hektarów czy 300 hektarów, pewnie byśmy tak to robili, ale też trzeba było uważać, na to, że po prostu mamy w trakcie budowy cały czas było powiększanie areału, bo tak przy każdym etapie realizacji budynku w międzyczasie wyskoczyły gdzieś dzierżawy, wyskoczyło gdzieś kupno ziemi i też trzeba było to wszystko pogodzić. Z jednej strony pobudowanie jakiegoś budynku, z drugiej strony kupno gospodarstwa. Także no, to wszystko jakoś to trzeba było rozsądnie i też staraliśmy się jakoś finansowo nie zadłużać się w bankach, żeby to jakoś sobie bezpiecznie balansować na tej krawędzi i spokojnie tak przysłowiowo spać. Nie spać, tak jak pan powiedział o tym śnie, to ja trochę zapytam o to, jak zmienił się teraz dzień w gospodarstwie po tym, jak zamontowaliście roboty. Nie wspomniałem od samego początku, oprócz mnie i 2 synów, jeszcze jest moja żona Anita, która, no, nie ukrywajmy, jest przy doju cały czas. Głównie ona odpowiada za dój. No, co prawda nie doi sama, ale tam
pomagaliśmy przy doju, ale to był dój rano, wieczorem gdzieś około 4 godzin. Rano to był dój około 4,5 godzin, bo tak wspomnę, mieliśmy 160 krów dojnych, a doiliśmy na hali 2 razy 4. No także nie ukrywajmy, no to ten dój to była masakra. Po prostu można było się w hali wyspać i zdrzemnąć nieraz. Też musimy powiedzieć o tym, że jakby część krów nadal jest dojonych na hali, a tutaj część na robotach, prawda? Tak jest. Tak to wygląda, ponieważ tak wspominamy, mamy 3 obory. Z jednej obory mamy przerobioną porodówkę, cielętnik i krowy zasuszone. Na jednym oborze jest tam dojone w chwili obecnej około 40 krów. No, w tej chwili na tych 2 robotach doimy 108 krów. 110 można powiedzieć, no doimy. No i no nie ukrywamy, że chcielibyśmy, mamy w planach zamontować na tej oborze, gdzie doimy halę. W tym roku chcieliśmy wiosną zamontować robota. No nie ukrywamy, tak jak wspominaliśmy, cena mleka troszeczkę spadła, także trzeba było te pomysły i te inwestycje szybko zweryfikować i to się odciągnie w tematu. Ale myślę, że gdzieś wiosną do żniw 3 robot powstanie. Jak to się do tej pory sprawdza? Bo to też był taki nieoczywisty wybór, jeśli chodzi o roboty. No tak, oczywiście. No to myślę, że przed każdym rolnikiem jest jakiś temat, bo mamy na rynku tych firm mamy dużo. Chcieliśmy się skupić nad ruchem kierowanym, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, gdzieś te roboty w dużej mierze powinny być tak jakby w szczycie obory, żeby były widoczne na widoku krów. U nas niestety w szczycie obory nie mogło to powstać, bo po prostu byliśmy ograniczeni tak jakby rozbudową obory i musieliśmy postawić jakby roboty, dostawić z boku. I także baliśmy się, że w ruchu wolnym wychodzenie krowy tak jakby z boku na zewnątrz do robotów może nam to gdzieś skolidować i może być to tak troszeczkę uciążliwe i zdecydowaliśmy się na firmę GEA z tego względu, że jest ruch kierowany, gdzie fantastycznie bramki to segregują i wpuszczają tam krowy. No i też nie ukrywamy, decyzja na GEA padła dlatego, że też od 2000 roku współpracujemy z firmą GEA i także gdybyśmy byli z tej firmy niezadowoleni, to na pewno tej firmy dzisiaj by tu nie było. Ale też krowy musiały przejść na ten nowy system. Panowie, jak to tutaj przebiegło? Bardzo sprawnie, tak naprawdę. Z różnych opowiadań się słyszało, że no to naganianie to był i stres dla zwierząt, no i dla właścicieli, dla ludzi, tak? Tak naprawdę zaczęliśmy naganiać krowy, uruchomiliśmy te roboty w poniedziałek, a na weekend mieliśmy niespodziankę, że już się to podganianie, że tak powiem, powoli zaczynało kończyć. Już nie było spania w cudzysłowie, że tak powiem, w oborze, bo tak to trzeba po prostu nazwać i każdy musi przez to przejść, wpuszczając krowy na automatyczny udój. Dobra, Wojtek, to teraz Ciebie zapytał, jak przetrzymaliście zimę, bo to też tutaj było w tym roku uciążliwe. Zima w tym roku troszeczkę zaskoczyła, tak, bo przetrzymała dosyć długo, dosyć wysokie, mocne mrozy były. No wiadomo, musieliśmy się troszeczkę przygotować. Pozakładaliśmy folię w miejscach, gdzie tam powietrze by ewentualnie mogło się przedostawać. Były włączone 2 nagrzewnice na każdego robota po jednej, ale no niestety nie ma co ukrywać. W pierwszy dzień świąt przypadła nam nieciekawa niespodzianka, a mianowicie pękło kolanko od mrozu. No, całe szczęście, że serwis jest dosyć mobilny. Przyjechali, szybko wymienili część, później było już ok. Fakt faktem, że w to święto nie byliśmy jeszcze przygotowani. Dopiero po jakimś czasie tam zaczęliśmy się bardziej na to przygotowywać, ale roboty dały sobie jak najbardziej rady. Gdzieś tam jakieś sople się pojawiały, ale to nie tak, że poblokowały ramiona czy coś w tym stylu. O żywienie cieląt zapytam, bo tutaj też widzę, na automatyzację postawiliście i Tak, mamy stację w firmie Urban. Uważam, że to jest jedna z lepszych firm. Super jest ruch jest, można powiedzieć, cały czas jest cyrkulacja we wężach ciepłego mleka. Także stacja nam nie stanęła. No postawiliśmy na stację, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo nie wyobrażam sobie, dzisiaj tam mamy na stacji około 35 sztuk cieląt. Nie uważam sobie tego pojenia z wiaderek czy z kojcy. No można było tam, może rozważaliśmy budki, rozważaliśmy taksówkę, ale to mimo wszystko też taksówką trzeba było tutaj rozwieźć, to przewieźć. Także postawiliśmy, tak jak wspominałem, na tą stację.
Mi się wydaje, że to był bardzo trafny wybór. W tej chwili kupujemy TMR, ale też to jest mimo wszystko to jest dość duży wydatek. Przymierzamy się teraz, bo w sumie powinniśmy to robić prędzej, no nie było tego czasu. Przymierzamy się w tym tygodniu, będziemy robić już z SUE TMR-sami, bo chcemy po prostu obniżyć koszt produkcji. Tak to wygląda. Dobra, panowie, było o cenach mleka, ale nie było o tym, ile tego mleka tutaj doicie. W tej chwili przy tych 170-180 krowach średnia stada mamy 11 400. Na ilu litrach mamy ustawione? W tej chwili mamy wóz paszowy ustawiony na 35 litrów. I pozostałą część po dni laktacji, po dni wydajności mamy na robotach. Po zamontowaniu na przykład robotów zaczęliśmy rano od godziny w pół do 6. No, była sytuacja, że przychodziliśmy na siadanie o godzinie w pół do 11. Tak naprawdę zjedliśmy siadanie i nie wiedzieliśmy, czy mamy jeść obiad, czy że obiadu nie będziemy jeść. Tak to wyglądało. I wieczorem zaczynaliśmy o godzinie 17. Przychodziliśmy do domu o godzinie 20:30, także też późna kolacja, gdzieś przed 9 kolacja. No nie ukrywajmy, jak zamontowaliśmy roboty i przyszliśmy na kolację w pół do 7, 18:30 przyszliśmy na kolację, no to tak popatrzyliśmy na siebie i to też takie zjedliśmy kolację i okazuje się, że można dziennik jeszcze obejrzeć. Także to też takie miłe było zaskoczenie. No i nie ukrywajmy, no w tej chwili przychodzimy na śniadanie, jest to przed godziną 8. No także no jest zmiana są, to nie ma co ukrywać. Tego czasu jest troszeczkę więcej. No ale mogliśmy w tym roku sobie pozwolić na wyjazd z żoną. Byliśmy tam w górach, chłopaki też mogli wyjechać na tygodniowe wczasy. Po prostu przedtem było, można by powiedzieć, tak to bardzo ograniczone. No, żarty żartami, ale to też jest ważne, prawda? Nie, no dokładnie, no jeżeli mamy na przykład dużą obsadę i ten dół trwa i na przykład wyjazd, na przykład, no my żoną pozwalaliśmy zawsze na taki bardzo króciutki wyjazd, 2-3 dniowy, no synowie tam wyjechali tam na tygodniowe wyjazdy, ale to też nie było tak, że oni oboje wyjechali, bo albo wyjechał jeden, albo drugi, bo po prostu nieobecność 2 osób na takim gospodarstwie bez robotów, no to po prostu to jest niemożliwa sytuacja. Panowie, to jakie wasze plany? Bo już tutaj tata część zdradził, ale jakieś może jeszcze pomysły dodatkowe tu teraz mogą paść. Nie wiadomo, za co się brać. Tak naprawdę faktycznie ta cena mleka, jak się unormuje, wtedy będziemy na pewno myśleć gdzieś bardziej skutecznie. Może biogazownia, też taki pomysł się pojawił. Na pewno faktycznie, jak tata tutaj wspomniał, ten cielętnik to jest podstawowy pomysł. No i robot, nie? Żeby z tego doju z hali zejść totalnie. Po prostu, żeby nie dojść na tej hali już całkowicie. Przejść. No ale park maszynowy jest też wymieniony praktycznie w całości. No został jedynie paszowóz, tak? No, testujemy tutaj dosyć konkretnie. 4 firmy były przetestowane, jeden już od dłuższego czasu. Właśnie ten Zalimy. No to też przede wszystkim też trzeba będzie to brać pod uwagę, tak? Bo to jest w sumie jedyna rzecz, która no jeszcze nie jest tak zautomatyzowana. Zdrowia przede wszystkim. Myślę, że jeżeli będzie zdrowie, to wszystko sobie pozwoli. Na razie zdrowie nas nie opuszcza. Czujemy się znakomicie. Oby tak było dalej. Oby tak było dalej, panowie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy również.